Ostatnio nad Wisłą pojawiły się doniesienia o jakimś potworze. Nawet są zdjęcia dziwnego zwierzęcia, ogromnego, wielkiego. Jedni opowiadają, że jest gładkie i potężne, inni uważają, że ma guzy i taki ogon podobny do rekiniego. Musimy to sprawdzić. Jesiotry występowały ogólnie przez jakieś ponad 100 milionów lat wcześniej. Jest to ryba prehistoryczna. Tyle milionów lat ta ryba się utrzymała w naszych wodach i w tym Zdrwęcy, która była kiedyś naturalnym tarliskiem, a człowiek spowodował, że w przeciągu 100 lat tylko tej ryby się pozbyliśmy kompletnie z naszego basenu Morza Bałtyckiego. W tej chwili obecnie jesiotr bałtycki, populacja bałtycka jest uważana za kompletnie wymarłą. Ostatniego bałtyckiego chyba w 2002 u wybrzeży Estonii morze wyrzuciło. To miało prawie 4 metry długości. A to już nie rybacy złowili, tylko morze wyrzuciło, nie? I to chyba już jest uważane za absolutnie już ostatniego z tej populacji bałtyckiej. Jesiotr ogólnie jest rybą anadromiczną, czyli po prostu, że żyje w morzach, trze się w rzekach. Wisła była, tak można powiedzieć, główną jego autostradą co do wszystkich, co do dopływów Wisły, które były naturalnymi tarliskami jego. W książkach historycznych można znaleźć, jak populacje stada całe tarłowe wchodziły do Wisły, do ujścia Wisły, to Wisła wyglądała jak wybrukowana, bo były to ryby po 4 metry długości, po 200-300 kg wagi. Więc przy niskim stanie wody grzbiety tych ryb wystawały po prostu z wody i było ich tyle, że to rzeczywiście tak wyglądało. Same mięso jesiotra jest w tej chwili uważane za jedno z największych rarytasów. Wiadomo, że kawior, prawdziwy kawior jest tylko i wyłącznie z jesiotrów, a kawior z populacji bałtyckiej był takim rarytasem, że był eksportowany na dwór carski, gdzie wiadomo, że w tej chwili jedynym producentem, jednym z ostatnich kawioru jest Rosja, a nasz jesiotr reprezentował sobą taką jakość i mięsa, i ikry, że było to do takiego Eldorado kawiorowego było to eksportowane. W tym momencie dzięki naukowcom z Uniwersytetu Olsztyńskiego, a przede wszystkim z Instytutu Rybactwa Śródlądowego został wprowadzony program restytucji jesiotra do naszych wód. Materiał genetyczny w postaci ikry oraz wylęgu jesiotra sprowadza się z Kanady, właśnie z dwóch rzek Świętego Jana i Świętego Wawrzyńca. Z Kanady dlatego jest sprowadzany ten tylko materiał genetyczny, ponieważ z badań genetycznych, z wykopalisk, z eksponatów muzealnych się okazało, że tak jak kiedyś było uważane, że jesiotr, który występował i zamieszkiwał nasze Morze Bałtyckie, to był jesiotr zachodni. Okazało się to całkiem niedawno, że tym jesiotrem był jesiotr ostronosy, to znaczy wtedy jeszcze bałtycki, a najbliżej spokrewnionym z nim genetycznie gatunkiem jest jesiotr ostronosy, który występuje tylko i wyłącznie w Kanadzie w dwóch rzekach.
są to strasznie duże koszty sprowadzenia tego i dążymy do tego, że też jednym z etapów restytucji, udanej restytucji w przyszłości tego gatunku, czyli dużych zarybień, jest dochowanie się własnych stad tarłowych. Jako pierwsi takiego stada tarłowego dorobili się naukowcy z Niemiec, którzy biorą bardzo czynny udział właśnie w restytucji jesiotra bałtyckiego. W Polsce można się spodziewać, że już dojrzałe samice i samce będą za jakieś 2-3 lata w 2 ośrodkach w Polsce, w ośrodku w Grzmięcy i w Dgale za Giżyckiem. Od kilku lat zostało też wprowadzone, że reszta krajów nadbałtyckich zaczęła brać czynny udział w tej restytucji. Jedyną właśnie taką główną szansą właśnie tego typu, żeby przywrócić tego jesiotra, to jest etap wieloletni, ponieważ jesiotry są rybami długo żyjącymi. A ryba dojrzała do tarła w naturalnych warunkach musi mieć minimum 16, 18, 20 lat. Czyli efekt, żeby uzyskać i widoczny taki, czyli że ryby będą w końcu powracać do naszych rzek, to będzie okres minimum 15, 16, 20 lat. Wiadomo, że to trzeba być cierpliwym i czekać, ale będzie nadzieja, jest taka nadzieja, że nasze dzieci, nasi wnukowie będą mogły czy wędkarsko, może nie kulinarnie jeszcze, bo będzie tego za mało, ale wędkarsko albo wizualnie spotkać się z taką rybą, wielką rybą. Dlaczego drwęca została wybrana? Drwęca została wybrana spośród naprawdę kilku paru rzek tylko w całej Polsce. Z tego względu, że jest to jedna z ostatnich rzek w Polsce, która jest dzika. Była kiedyś naturalnym tarliskiem jesiotra bałtyckiego. No i co jest bardzo kluczową sprawą, jest poniżej Włocławka. Czyli nie ma żadnych po drodze zapór po prostu, których może pokonać. Są to wielkie ryby, wiadomo, więc jakikolwiek uskok, to nie są łososie, które skaczą przez tamy nieduże. Jest to bardzo ważny fakt dla naszej rzeki Drwęcy właśnie, że została wybrana przez naukowców i polskich i niemieckich. Pewna część ryb jest znakowana i dzięki odłowom i wędkarskim, i rybackim wiemy, że na pewno jeszcze nie ma, wiadomo, powracających przykładów, bo jest to za krótki okres, ale że udaje mu się, że znakomite warunki ma po prostu w Bałtyku i w Zatoce, na Zalewie Wiślanym i tak dalej, więc jest nadzieja, że jeżeli nic go nie wpadnie w siatki rybackie ani na wędkę wędkarza i zostanie wypuszczony, to doczekamy się tych pierwszych sztuk powracających na tarł. Znamy i prędkość spływania tych ryb, znamy przyrosty dobre, ponieważ są te ryby znakowane i są te ryby odławiane, śledzone dzięki specjalnym wszczepianym im nadajnikom i co jakiś czas są odławiane, bo są mniej więcej można namierzyć, gdzie one są. Czyli znamy ich szybkość spływania. Rekordzista, można powiedzieć, że wpuszczany na Drwęcy w połowie Drwęcy w miejscowości Szramowo, po 2 tygodniach był już w Zalewie Wiślanym. Jeżeli chodzi o rekordzistę w przyrostach, to nie chcę skłamać, ale w przeciągu 2-3 miesięcy wpuszczany też właśnie w Drwęcy, odłowiony w Zalewie Wiślanym, o 300% powiększył swoją masę. Jesiot głównie jest rybą bentosożerną, czyli żywi się tym, co żyje na dnie, czyli raczkami, ślimakami, różnymi larwami owadów. Żywi się również, w przypadku naszego jesiotra będzie się prawdopodobnie żywił babką, która jest rybą inwazyjną i która się mocno się rozpleniła. Już 3-4 gatunki w Wiśle występują. Została przywleczona ta ryba prawdopodobnie przez wody balastowe statków. I przez to, że nie ma naturalnego ogólnie drapieżnika, który się tą rybą żywi, jest nadzieja, że on zrobi z tym jakoś po prostu się zmniejszy populację gatunku, który w naszych wodach nie jest nasz i pospolicie występujący i nigdy nie był.
Znajdujemy się na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego, a dokładnie na terenie Nadwiślańskiego, czyli tu w ujściu Wdy do Wisły w pobliżu Świecia, w pobliżu tak zwanych Czarcich Gór. A stoimy na barce, jednej z 3 barek, które w tym roku były wystawione w ramach czynnej ochrony przyrody, czyli tworzenia jakby takich sztucznych wysp na Wiśle. Pomysł się zrodził kilkanaście lat temu, był trochę dziełem przypadku, a mianowicie się okazało, że czasami jak takie barki zostały przy nabrzeżu zostawione do remontu albo stały trochę dłużej, to pojedyncze ptaki zaczęły jak gdyby zakładać tam gniazda. No i się okazuje, że jednak ten reżim wodny po wybudowaniu tamy we Włocławku się mocno zmienił nad Dolną Wisłą, że raz, że wyspy są ciut niższe, te piaszczyste, które powstają, one ciut później, jak gdyby ptaki mają coraz mniej czasu na skuteczne wyprowadzenie lęgu. I bodajże w 2000 roku była wystawiona pierwsza barka jakby regularnie przez 11 lat. No potem się okazało, że ona już była w stanie technicznym odbiegającym od jakichkolwiek standardów. Był pomysł, żeby ją wyremontować. Równocześnie jakby druga barka została dokupiona i częściowo podremontowana. A ponieważ procedury dość długo trwały, jeśli chodzi o remont tej pierwszej, więc ona w rzeczywistości jakby no prawie że zatonęła. I teraz jest złomowana, a ta druga barka dzięki jakby środkom unijnym została na tyle przystosowana, że będzie służyła przynajmniej 10, jak nie 20 lat. W sumie okazało się, że w tym roku takich barek mamy 3 nad Dolną Wisłą, koło Fordonu, też wystawiona przez jednego z armatorów. Druga jakby po środku przy moście na Wiśle między Świeciem a Chełmem, to ta jest Rybitwa 2, wystawiona przez Zespół Parków w ramach czynnej ochrony i ta 3. Się okazało, że jakby dzięki tym 3 barkom no ponad 60% populacji lęgowej nad Dolną Wisłą mogła tylko z tego miejsca skorzystać, ponieważ normalnie te jakby piaszczyste wyspy powstały zbyt późno, a jak one powstały, jeszcze była szansa na lęgi, to przyszła trochę wyższa woda, jakby je zalała. I co cieszy, że udało się 170 ptaków zaobrączkować, z czego 140 kolorowymi obrączkami, więc mam nadzieję, że jakby no, niedługo albo i przez zimę kilka informacji zwrotnych będzie, bo najprawdopodobniej ta populacja zimuje w Republice Południowej Afryki. Są 2 gatunki rybit, co jest ważne. Właśnie wiodącym jest rybitwa rzeczna, natomiast białoczelna bardzo sporadycznie i tak szczęśliwie się złożyło w tym roku, że na tej barce o nazwie Rybitwa 2 do lęgu przystąpiło 7 par rybitwy białoczelnej. To jest jakby taki unikat. Sporadycznie przystępuje też śmieszka, kiedyś nazywana mewą śnieżką. Jeśli barki są zbyt szybko wystawione w kwietniu, to jednak śmieszki przylatują szybciej i od czasu do czasu pojawia się na przykład 1 para krzyżówki. Sieweczki już niechętnie. Niemniej no jednak sukces z tych jakby 3 barek, łącznie, bo to są te zaobrączkowane, trzeba pamiętać, że jednak może nie drugie tyle, ale jeszcze z 50% na pewno ponad 100 ptaków młodych wyleciało bez obrączkowania, bo jednak żeby nie płoszyć, nie męczyć, to nie było takich zbyt częstych kontroli. W świecie czy w naszym kraju wiele siedlisk naturalnych zostało zniekształconych. Siedliska wyspowe, ptaki związane z siedliskami wyspowymi w wielu miejscach w Polsce utraciły swoje miejsca do gniazdowania. Sztuczne wyspy pełnią funkcję siedlisk zastępczych dla tych ptaków. Umożliwiają, są w pewnym stopniu czymś takim jak budki lęgowe dla ptaków w lesie. Sztuczne wyspy zastępują naturalne wyspy, które też zanikają i jest ich coraz mniej. Na jeziorach naturalnych często zostały zagospodarowane i podlegają presji turystycznej. Na rzekach, na Wiśle, w wyniku przegrodzenia Wisły tam we Włocławku cały odcinek spiętrzony pozbawiony jest tego typu siedlisk.
Na Wiśle poniżej zbiornika włocławskiego warunki gniazdowania ptaków wykorzystujących siedliska wyspowe są dużo gorsze ze względu na wahania poziomu wody, jakie występują poniżej zapory we Włocławku. Towarzystwo Przyrodnicze Alauda prowadzi w ramach projektu Ptasie Wyspy Czynna ochrona ptaków siewkowych w najważniejszych ostojach gatunków monitoring ornitologiczny Dolnej Wisły. Monitoring jest prowadzony na całym odcinku od Włocławka aż do Ujścia, na całym obszarze Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły. To jest na odcinku około 250 km. Badania ornitologiczne tak dużego obszaru wymagają specyficznego podejścia. Stosujemy spływy łodzią. Dotychczas przeprowadziliśmy 4 takie spływy. To są kilkudniowe spływy, gdzie nocujemy na brzegach rzeki, a cały dzień jakby ekipa spływa, obserwując i notując wszystkie gatunki, które gniazdują na Wiśle. Prowadzony przez nas monitoring koncentruje się na gatunkach biologią rozrodu związanych z piaszczystymi łachami w korycie rzeki i z piaszczystymi brzegami rzeki. Koncentrujemy się na rybitwie rzecznej, rybitwie białoczelnej, sieweczce rzecznej, sieweczce obrożnej, piskliwcu i gatunkach mew, mewie siwej i innych gatunkach mew dużych. Piaszczyste odsypy łachy na Wiśle pełnią bardzo ważną funkcję dla gatunków migrujących. Przez to, że są to siedliska wyspowe, oddzielone od brzegu, zapewniają bezpieczeństwo ptakom w trakcie migracji. Miejsca te są wykorzystywane do odpoczynku i do nocowania przez bardzo wiele gatunków migrujących z północy. W trakcie ostatniego spływu w ramach prowadzonego przez nas monitoringu odnotowaliśmy bardzo duże koncentracje takich ptaków jak siewka złota, jak czajka, jak żuraw. Początki koncentracji takich gatunków jak kulik wielki, biegus zmienny i szeregu innych gatunków. Przykładowo od takiej czajki mieliśmy około 20 000, siewki złotej też kilka tysięcy żurawia. Gatunki te czują się bezpiecznie na piaszczystych odsypach, izolowanych dających im jakby schronienie, izolujących ich od zagrożeń związanych z drapieżnictwem. W tym okresie migracji można obserwować fale poszczególnych gatunków, gdzie one migrując, kolejne gatunki osiągają jakby większe liczebności na rzece. Można spotkać w tej chwili duże koncentracje kaczek, głównie krzyżówki, ale też innych gatunków. Można spotkać koncentrację już i żerowanie takich gatunków jak bocian biały, bocian czarny. Odsłaniane brzegi rzeki z namułami stwarzają też bardzo dobre warunki żerowiskowe dla gatunków wykorzystujących właśnie takie płytkowodne siedliska i siedliska wodno-błotne. Można też spotkać koncentrację czapli białych. Gatunek ten kiedyś w Polsce rzadki, rozprzestrzenił się z południa i zaczął coraz częściej pojawiać się w naszym kraju i na Dolnej Wiśle. Foki obserwuję i fokom kibicuję od wielu lat. I byłem święcie przekonany, że te zwierzęta nie mają szans. Nie mają szans dlatego, że latem jest bardzo wielu turystów nad morzem i nie ma wysp. Wysp, które dla fok są kluczowe. Nad całym polskim wybrzeżem
nad Bałtykiem właściwie nie ma wysp, a one muszą odpoczywać. Nie mogą być cały czas w wodzie, muszą wypełzać na wyspy, żeby się wygrzewać w słońcu, żeby ciągle nie machać płetwami, żeby mieć odrobinę spokoju, a przede wszystkim rodzić tam młode. Zapomniałem o jednym, że jest jedna wyspa na ujściu Wisły. I właśnie na tej wyspie zdarzył się cud, zupełny fenomen. I z jednej foki, która sporadycznie była widziana jeszcze 10 lat temu nad Bałtykiem, zrobiło się 150 fok, które wygrzewają się na tej jednej bezpiecznej wyspie. Co więcej, one wpływają głębiej Wisłą. Woda się bardzo poprawiła, jakość wody w Wiśle jest o niebo lepsza niż 10 lat temu. Jest bardzo wiele ryb i są łachy wiślane, czyli naturalne wyspy, które pozwalają fokom mieć poczucie bezpieczeństwa. Takie poczucie, że nie zaatakuje żaden drapieżnik, mogą się wygrzewać, czyli wszystko, co im do szczęścia potrzeba, to nawet nie słona woda, ale wystarczy wiślana, słodka woda, wiślane ryby i wiślany piach. Jakby historia z grubsza jest taka, że jeszcze na przełomie XIX-XX wieku, czyli już sto kilkanaście lat temu, nad Bałtykiem było ponad 100 000 fok. Chodzi głównie o tą fokę szarą, bo ona będzie pospolita. Później były dość intensywne polowania i na skóry, również na mięso, ale niejednokrotnie też młodociane foki były zabijane po to, żeby były z nich dość dobre wycieraczki przed domem. I się okazało, że na przełomie już lat 70., 80. ta populacja się skurczyła do 3000 osobników, czyli została 1/30, czyli mniej niż 5%. I wówczas kraje skandynawskie, jakby w północnej części Bałtyku, objęły ochroną i populacja foki zaczęła się powoli odradzać. W zeszłym roku oszacowano ją na ponad 30 000 osobników, czyli 1/3 tego, co było ponad 100 lat temu, ale i 10 razy więcej niż to, co było jeszcze tam 30 lat temu. No i tak się złożyło, że od 10 lat one regularnie się pojawiają w ujściu Wisły, na piaszczystej takiej też jak gdyby łaszy, w rezerwacie tam bodajże o nazwie Mewia Łacha. No i się okazuje, że pojedyncze osobniki robią sobie wycieczkę. I mamy tych informacji w ciągu ostatnich 20 paru lat ponad 20, przy czym musimy mieć świadomość, że jednak one są sporadycznie jak gdyby wychwytywane, ponieważ Wisła jednak jest dość szeroka, to jest pół kilometra. I nawet jeśli ktoś widział fokę i się zna i opowiada, że widział fokę, to wszyscy się z niego śmieją, więc można domniemywać, że tych gości było dużo, dużo więcej. Okazało się, że potwór rzeczny to nie jedno zwierzę, ale dwa zwierzęta. Zarówno foka szara, jak i jesiotr od wielu dziesięcioleci nie były widziane na Wiśle. Dlatego, gdy w końcu się pojawiły, ci świadkowie, którzy je widzieli, uznali, że to są jakieś potwory lub nierzeczywiste zwierzęta. Dzięki naszej świetnej kamerze w batyskafie udało się sfilmować jesiotry, natomiast z fokami mieliśmy sporo szczęścia, ponieważ nie każdemu jest dane spotkać fokę na łasze wiślanej.